Fani komputerów Atari jeszcze do niedawna z zazdrością patrzyli, przynajmniej niektórzy, w stronę produktów firmy Retro Games Ltd. Przeznaczonych dla fanów Commodore i Amigi. Ci drudzy dostali w sumie niezwykle chwaloną DA500 Mini i już czekają na wersję Maxi, a ci pierwszy już dawno mają DC64 Mini, DC64 Maxi, DVIC-20 i w ogóle są zadowoleni. A co z atarowcami? Dzisiaj nadszedł ich czas, bo oto do sprzedaży trafia miniaturka 8-bitowego komputera Atari D400 Mini, zwana również po prostu oficjalnie Atari 400 Mini. Dzisiaj pokażę wam ten sprzęt, powiem co potrafi, czego nie potrafi, jakie ma zalety, jakie ma wady, bo przyznam się, bywa tutaj różnie, także co, zapraszam na recenzję. Zanim jednak ona, najpierw wiadomość od naszego partnera. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. I jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, za ich pomocą możecie wykonać w ten sposób masę dodatków do maszyn 8 i 16-bitowych, w tym samego Commodorka przy Atari, co wielokrotnie zresztą wam już pokazywałem. Polecam więc firmę PCBWay i jej ofertę waszej uwadze, a tymczasem wracamy do tematu odcinka. Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj D400 Mini wel Atari 400 Mini. No właśnie, zacznę może od dwoistości tego produktu i tego, kto właściwie jest jego producentem. Jego pojawienie się na rynku zapowiedział nie kto inny jak firma Atari, bezpośrednio, i na jej stronie możemy znaleźć tą konsolę pod nazwą Atari 400 Mini. Jako partnera projektu ogłoszono firmę Retro Games, na której stronie konsola znalazła się pod nazwą nawiązującą do innych produktów z tej serii z nazwą D400 Mini. Teraz, kiedy konsolę mam już w rękach, mogę powiedzieć na 100%, że jest to fizycznie produkt Retro Games. Natomiast Atari udzieliło tutaj licencji, loga, gier, być może też miało jakiś wpływ na różne decyzje projektowe i też traktuje ten produkt jako część swojej linii sprzętu. Jest to więc jedyny przykład miniaturek Retro Games, który można jednocześnie uznać za oficjalny produkt właściciela oryginalnych praw. Czyżby tutaj można było na serio powiedzieć, że mamy do czynienia z nową konsolą Atari? Chyba tak, fajnie. Ale dobra, dosyć wstępu, czas na pokazanie wam tej konsolki z bliska. Oto pudełko naszej konsoli i tutaj trzeba powiedzieć, że rzeczywiście wygląda to jak pudełko konsoli Atari, tylko z dołożonym logiem partnera technologicznego, można powiedzieć, jakim jest tutaj Retro Games. Natomiast nazwa, no chyba oficjalna, bo jest na pudełku D400 Mini, ona zdecydowanie nawiązuje do innych produktów technologicznego partnera. Jeśli chodzi o wymienioną tutaj obsługę języków, to jest tutaj pewna nieścisłość, ponieważ oprogramowanie nie jest tylko po angielsku, ale też również w innych językach. D400 Mini ma być kompatybilna z komputerami Atari 400-800, z tą pierwszą serią, z serią XL, 800XL, serią XE, np. 60XE, z XE-GS, a także z konsolą Atari 5200. A na jej pokładzie mamy znaleźć 25 klasycznych gier Atari. Klasycznych, 3 dobrych. No to wam jeszcze opowiem. No to co? Zaglądamy do środeczka? No, pierwszy rzut oka i naprawdę wygląda to ładnie. Pierwsze co nam się rzuca w oczy to jednostka centralna. Komputer, konsola, który wygląda, ja przynajmniej uważam, tak trochę jak skrzyżowanie maszyny do pisania z czołgiem. Dlaczego to tak wygląda? Już wam tłumaczę. Bardzo możliwe, że część z was nawet nie wie, skąd nazwa Atari 400 Mini, także dla tych ta informacja. Komputer Atari 400 to jeden z pierwszych komputerów tej firmy, wydany razem ze swoim bardziej profesjonalnym bratem Atari 800 w roku 1979. To też tak naprawdę jeden z pierwszych komputerów domowych w ogóle.
400 posiadała procesor MOS 6502, zaledwie 8 KB RAM, membranową klawiaturę, 4 porty na kontrolery, 1 port kartridża, do którego można było włożyć na przykład oprogramowanie BASIC, bo takiego jeszcze wbudowanego nie było, oraz wyjście na peryferia, na przykład złącze SIO. I choć nam w Polsce Atari kojarzy się zdecydowanie bardziej z późniejszą, rozbudowaną serią XL, jak 600XL i 800XL, oraz jeszcze młodszymi 65XE i 130XE, to 400 była ich protoplastą i pewnie dlatego wybór padł właśnie na nią. I wcale nie dlatego, że przez płaską klawiaturę jest dość prosta w produkcji. Przy okazji, jeśli chcecie sobie ten komputer Atari 400 zobaczyć na żywo, chociaż w gablocie, to zapraszam do naszego muzeum. No i właśnie miniaturową kopią tego komputera jest D400 Mini i trzeba przyznać, że jak zwykle Retro Games zrobiło wspaniałą robotę, by odwzorować wszelkie wspaniałe szczegóły tego oryginału w tej swojej miniaturowej wersji. Jest to jak zwykle prześliczny sprzęt. Naprawdę sądzę, że wiele osób kupi go tylko po to, by umieścić go sobie na półce. Na froncie konsoli znajdują się 4 USB przeznaczone do podłączenia m.in. kontrolerów. Tak, można tutaj podłączyć aż 4 kontrolery, chociaż niewiele gier z tego korzysta. Na tylnej ściance konsoli znajdziemy włącznik, gniazdo zasilania USB-C. Konsola zasilana jest prądem o natężeniu 1 A. Wyjście HDMI do podłączenia konsoli do telewizora oraz jeszcze jeden dodatkowy port USB. Także tych portów USB mamy 5 i w końcu mamy ich sensowną, wystarczającą ilość. Dziękujemy Ci Retro Games, że w końcu do tego doszliście. A może Atari im tak kazało zrobić? Przy okazji te numerki z przodu oznaczają naprawdę numerki portów na oryginalnym Atari i mają znaczenie, ale porty 3 i 4 można spokojnie używać nie tylko do joysticków, ale też na przykład do pendrive'ów USB czy podłączenia klawiatury. Zakładając, że w porcie pierwszym i drugim będą kontrolery dla 2 pierwszych graczy. A propos kontrolerów, do konsoli dołączony jest joystick z CX40, a raczej jego kolejna wersja, oczywiście na USB, ale w przeciwieństwie do oryginalnego joysticka CX40 nie posiada on tylko jednego Fire'a, ma tych przycisków znacznie więcej. Oczywiście pierwszy, który nam się rzuca w oczy, to jest ten przycisk Fire, który wygląda jak Fire. Na tylnej ściance znajdują się 2 przyciski Home i Option wykorzystywane w interfejsie konsoli. Jeden z przycisków ukrywa się z boku w jednym z rogów joysticka. No bardzo ciekawe rozwiązanie, ale dodatkowo mamy jeszcze przyciski lewo, prawo, dół i góra. I to są jedne z częściej używanych guzików podczas wędrowania po interfejsie D400 Mini. W opakowaniu znajdziemy jeszcze kabel zasilania USB i kabel HDMI w odpowiednim kolorze obudowy komputera, pokrywę antykurzową, jest też instrukcja obsługi, czy raczej skrócona instrukcja obsługi, bo ta pełna znajduje się na stronie Retro Games Biz. To co, odpalamy sprzęcior? Wszystko podłączone, pozostaje jest nam tylko uruchomić konsolkę, wciskam przycisk Power, pojawia się dioda LED, a na ekranie piękne logo Atari i ta śliczna muzyczka. Tylko jest jeden problem, bo ten piękny obraz widzi mój graber, natomiast ja przed oczyma widzę to. Różowe ekrany. No właśnie, mamy tutaj to samo, co pojawiło się w DC64 Mini, a czego nie ma już w DA500. Jak to jest w DC64 Maxi, to nie wiem. Konsola ta ma taką implementację HDMI, która czasami powoduje, że część sprzętów nie łapie w ogóle sygnału, a czasami jest on właśnie taki różowy. Naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi tak do końca, bo ten problem mam ja. Zgłaszało mi go też kilku ludzi w komentarzach, ale w sieci znalazłem dosłownie może 2 razy opisanie tego przypadku. Tutaj uwaga, jeśli podłączacie tą konsolę czy DC64 Mini do telewizora, to nie spotkacie się z tymi efektami, nie będziecie mieli nigdy tego problemu. Sprawa dotyczy tutaj tylko części monitorów i tylko chyba kabli
HDMI do DVI. Przynajmniej u mnie tak to wygląda. Ale też chyba dałbym sobie rękę uciąć, że kiedyś na początku, przed którymś z update'ów, DC64 Mini mi na tych kablach i na tych monitorach działało poprawnie. Jak rozwiązałem ten problem? Przejściówka HDMI na VGA magicznie rozwiązuje ten problem. Także taka przejściówka z HDMI na kompozyt wideo też rozwiązuje ten problem. Oznacza to, że problem ten raczej leży w samych monitorach, ale skoro był rozwiązany w DA500, to dlaczego teraz powrócił? Ja w każdym razie skorzystałem ze złącza VGA i takiej przejściówki i mogłem kontynuować zabawę z konsolą. Kontynuując konfigurację, ustawiłem sobie język na język polski, bo taki też jest do wyboru. Następne jest pytanie o częstotliwość działania naszej konsoli, jeśli chodzi o tryb wideo 50-60 Hz. I jeśli 50 Hz działa, to wydaje mi się, że jest to dla nas w Europie lepsza opcja. I oto naszym oczom ukazuje się karuzela, czyli prosty system do wyboru jednej z zainstalowanych w środku konsoli gier, bardzo podobny do tego, który znany jest z DA500. Wystarczy wcisnąć Fire i możemy jedną z tych gier uruchomić, ale my sobie na początku zajrzymy do opcji. Na początku zajrzymy do opcji wyświetlania. Nie jest ich tutaj za dużo. Możemy zmienić proporcję obrazu z 4:3 na kwadratowe piksele. Możemy włączyć lub wyłączyć efekt CRT, czyli mówiąc po polsku scan linię, oraz możemy wybrać ramkę, jaka będzie nam towarzyszyć wokół obrazu z emulatora. Co ciekawe, nie ma tutaj opcji rozciągnięcia obrazu z komputera na cały ekran. To mnie dosyć mocno zdziwiło. Oprócz tego, zmiana możliwości języka na jeden z obsługiwanych przez konsolę, a w opcjach zaawansowanych możemy sobie zmienić głośność muzyczki w menu, która czasami jest rzeczywiście trochę może się znudzić. Możemy sprawdzić wersję systemu. Tutaj też pewnie będzie można przeprowadzić update, aktualizację oprogramowania, a myślę, że będzie ona potrzebna. Możemy urządzenie wyłączyć, także programowo, nie tylko korzystając z przycisku na obudowie. Przeczytać jakże ważne i każdemu potrzebne informacje prawne, no i wrócić do ewentualnych ustawień fabrycznych. A teraz czas na przejrzenie wbudowanych gier. No i chyba zaraz zobaczycie, jaka jest różnica między tytułami klasycznymi a dobrymi. Na pierwszy ogień Airball. Izometryczna komnatówka, w której chodzimy kulką przez 150 planszy. Szczerze nie słyszałem wcześniej o tej grze i nie jestem fanem komnatówek, a samo sterowanie zawsze dla mnie jest w nich nieintuicyjne. Asteroid, kultowa i grywalna gra, chociaż tutaj w naprawdę starej i podstawowej wersji, rok 81. Basketball Atari, mega prosta, ale nawet da się w nią trochę pograć, taka sobie koszykóweczka. Battlezone, gra, która pokazuje, że Atari naprawdę umiało w wektory, chociaż gra wygląda dosyć graficznie, estetycznie to robi na mnie wrażenie. Berserk, pierwsza naprawdę świetna gra na tej liście, kultowy klasyk, a dodatkowo wyposażona w syntezę mowy, która w tamtych czasach robiła piorunujące wrażenie, a oprócz tego naprawdę dobra gra. Boulder Dash, druga najlepsza gra na tej liście, druga najlepsza gra w tej konsoli. No to jest gra, która jest jedną z wizytówek ogólnie maszyn 8-bitowych. Wspaniale, że ją znajdziemy w D400 Mini. Blistress, nie mam pojęcia, o co w tej grze chodzi. To jest jedna z tych gier, które wyłączam po 10 sekundach. Centipede, port kultowej gry arcade'owej. Ta wersja, bądźmy szczerzy, jest taka średnia. Crystal Castles. Ta gra pokonała mnie swoim sterowaniem, także jestem na nie. Electra Glide, gra, która swoim wyglądem, grafiką nawet robi fajne wrażenie, ale sam gameplay, powiedziałbym, że jest średnio ciekawy. Mam wrażenie, że lepsze tego typu wyścigówki to widziałem na Atari 2600, jeśli chodzi o przyjemność z grania.
Encounter, gra, która robi naprawdę dobre wrażenie graficznie, można powiedzieć, to jest jedna z pierwszych gier 3D, a poza tym jest naprawdę fajna i grywalna. Tutaj mogę polecić. Flip and Flop, gra o kangurku, całkiem przyjemna gra, trochę logiczna, trochę zręcznościowa. Henry's House, arcytrudna gra Pixel Perfect, kiedyś nawet chyba przeszedłem połowę pierwszego poziomu. Niestety joystick dołączony do tego Atari chyba się średnio nadaje do tego typu gierek. Hoover, Boover, no sorry, ale jak dla mnie to nie. Bruce Lee, no a w tym wydaniu już tylko sam Lee, bo Bruce był zajęty przez prawdziwego, oryginalnego Bruce'a. Gra chyba równie tak dobra jak Boulder Dash, jeśli nawet nie lepsza. W sumie nie wiem, czy jest ona druga czy trzecia na tej liście. W każdym razie przebój. Mule, kultowa strategia dla 4, tak dokładnie 4 graczy, każdy gra na własnym joysticku. Naprawdę znana, ale jeśli ktoś nie grał w nią za młodu, to teraz raczej trudno się będzie mu nauczyć w to grać. Mimo wszystko fajnie, że się tutaj znalazła. Millipede, czyli następca Centipede, i akurat ten port gry arcade'owej wyszedł całkiem nieźle. Miner, chyba tą grę widziałem na Atari 2600, to jest taki, można powiedzieć, Donkey Kong, tylko z małym plot twistem. Missile Command, dobra konwersja gry arcade'owej, jak widzicie bardzo prosta graficznie, bo jest to jedna z wcześniejszych gier na tą maszynę. O'Reilly's Mine, tej gry przyznam się szczerze nie znam, trochę mi wygląda jak Dig Dug, ale tak do końca jeszcze nie wiem. Nie rozgryzłem jej, ponieważ sterowanie jakieś dziwne jest, wydaje mi się, w tej wersji. No, może po prostu się nie znam. Star Riders, bardzo kultowa, znana gierka, która wymaga naprawdę przeczytania instrukcji, by w nią zagrać. Ja kiedyś nawet przez chwilę wiedziałem, o co w niej chodzi, ale znowu zapomniałem. Wavy Navy, wygląda mi to na klon Space Invaders, ale zaskakująco przyjemna, choć dosyć prosta pozycja. Na końcu prawdziwa perełka, polska współczesna gra na Atari Jump, chyba jedna z najlepszych gier na te maszyny. Każdy musi w tą grę zagrać. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry. Oczywiście opisy i oceny gier, jakie wam tutaj podałem, to moje subiektywne opinie. Bardzo możliwe, że w komentarzach rozpiszecie się właśnie, jak mogę tak kultowej gry, jak ta a ta, nie znać albo nie rozumieć. To jest jednak właśnie mój zarzut do tej listy. Wybrano do niej gry znaczące, przynajmniej dla jakiejś grupy ludzi, a nie te dobre. To po pierwsze. Po drugie, tylko mamy tutaj gry te, do których prawa miało albo bezpośrednio Atari, albo Retro Games. Choć jest tutaj kilka perełek, to zdecydowanie nie są to gry, które sprawią, że osoba nieobeznana z gamingiem ze wczesnych lat 80. albo Atari ogólnie usiądzie przed D400 Mini i nagle rozkocha się w tym sprzęcie. Wręcz może być tu przeciwnie. Może mylnie uznać, że jest to top 25 gier na tą maszynę i już nie zechce grać w inne tytuły. Innymi słowy, mamy tutaj podobną sytuację jak w DC64, ale mamy tutaj coś jeszcze pozytywnego. Mega prosty sposób na odpalanie własnych gier z plików USB. Wystarczy, że do dowolnego portu USB włożycie pendrive'a sformatowanego w systemie FAT32, na którym są gry, programy, cokolwiek ściągniecie sobie z internetu, na przykład ze strony atariOnline.pl, te same pliki, które używacie normalnie przy emulatorach i to właściwie wszystko. Praktycznie od tej pory możecie każdą z tych rzeczy uruchomić na tej konsolce. Wystarczy znaleźć plik na dysku, o który wam chodzi, a praktycznie każdy format jest rozpoznawany, zaznaczyć go, następnie wcisnąć klawisz Option, żeby wybrać, jaki komputer ma być dokładnie emulowany, wcisnąć klawisz Top, by to potwierdzić i wcisnąć klawisz Home. I po chwili cieszycie się na przykład jednym z lepszych dem na tarynkę.
No i w ten sposób możecie włączyć praktycznie każdą grę na Atari, tylko pamiętajcie, żeby wcześniej ustawić w opcjach odpowiednią maszynę, ewentualnie włączyć lub wyłączyć BASIC. Po jakim kluczu to zrobić? A najprościej chyba na początku zaznaczyć wersję komputera XE, ewentualnie potem zejść do 800, wyłączyć BASIC, a jeśli nie zadziała, to włączyć z powrotem. No tak jak to się robi normalnie na zwykłym Atari lub emulatorze. A jeśli idzie o konfigurację, to nie zapomnijmy o konfiguracji joysticka, a nawet i klawiatury. Na tym naszym joysticku mamy trochę nieużywanych przycisków i warto do nich podłączyć, czy raczej przypisać takie przyciski jak na przykład przycisk Start na klawiaturze Atari, przycisk Option, przycisk Reset. To wszystko można wybrać w tym prostym menu, przełączając się między klawiaturą a joystickiem. I ta ilość przycisków, którą mamy na tym naszym CX40, w większości gier wystarcza. A jeśli nam nie wystarczy tych przycisków, jeśli musimy używać całej klawiatury, o tym jeszcze Wam powiem później. Ale nie za późno, bo już w tym segmencie, w którym pokażę kilka innych kontrolerów, jakie można używać z tą konsolą, oprócz dostarczonego do niej CX40 albo kupionego takiego osobno, bo tak joystick też można sobie osobno dokupić. Na pierwszy ogień niech pójdzie Competition Pro Speedlinka, ten joystick USB, który testowałem dosłownie kilka dni temu, cyfrowy joystick z 4 przyciskami Fire. Jak widzicie, podłączam go na początku do portu numer 2, a jak mówiłem, to ma znaczenie i joystick już dosłownie po kilku sekundach zaczyna działać. Odpaliłem Bruce'a Lee i co się dzieje? No i Bruce Lee mi nie chodzi. Dlaczego mi nie chodzi? Ano dlatego, że ten joystick jest w porcie numer 2, więc jest to joystick dla drugiego gracza. W związku z tym musimy zamienić te joysticki miejscami. Joystick dla pierwszego gracza musi być w porcie zawsze pierwszym. I co? No i Bruce już działa. Ten joystick się całkiem dobrze sprawuje, jeśli chodzi o grę, ale ma pewien problem. Ma tylko 4 przyciski Fire, co nie pozwala na w pełni sensowne sterowanie interfejsem tej konsolki, bo ona ma tych przycisków na tym CX40 dużo więcej. Tak się akurat zdarzyło, że tutaj mamy podlinkowany Fire, przycisk Top, przycisk Left oraz przycisk Right, z tego co się zorientowałem, ale jest to niewystarczająca liczba rzeczy. Nie mamy przycisku Home, nie mamy przycisku Option, dlatego musimy mieć drugi oryginalny joystick w drugim porcie, by móc sterować interfejsem konsoli. Oczywiście takiego problemu nie ma, jeśli do tej konsoli podłączymy joystick, czy raczej pad zgodny z Xboxem, jak na przykład ten śliczny 8-bit Do. W tym przypadku mamy tutaj wystarczającą ilość przycisków, to po pierwsze, a po drugie konsola pady typu Xboxowego rozpoznaje sama z siebie i nawet sensownie mapuje wszystkie guziki, także tutaj nie będzie żadnego problemu. Zresztą jeśli mamy pady od innych konsol, jak na przykład Nintendo czy od PlayStation, to też będziemy mogli je bezpośrednio używać z Atari 400 Mini. No a korzystając z tego, że te pady mają dużo guzików, to możemy sobie tam przypisać dodatkowe funkcje, na przykład klawisze. No i oczywista oczywistość, ta konsola też oczywiście wspiera kontrolery od C64, od DC64, a także od DA500. Zresztą, może to nie widać na pierwszy rzut oka, ale te dwa kontrolery, czyli kontroler do DA500 i kontroler CX40, to tak naprawdę te same kontrolery, tylko się różnią kształtem. Funkcjonalnie są identyczne, nawet w Windowsie są nie do odróżnienia jeden od drugiego. Więcej o tym, jakie pady są obsługiwane i jak są podmontowane na nich dane przyciski, możecie przeczytać we wspomnianej przeze mnie już wcześniej instrukcji na stronie Retro Games Biz. A zapomniałbym o klawiaturze. Korzystając z tego, że ten komputerek, konsola ma tyle złączy USB, możemy też podłączyć klawiaturę i wtedy pobawić się na przykład w pisaniu programów w Basicu, czy używać klawiatury w jakichś grach, które naprawdę wymagają jej użycia. Także dla chcącego nic trudnego. A jak się wchodzi do Basica? Otóż po włożeniu pustego pendrive'a czy pendrive'a z grami, sama konsola nam tworzy taką dyskietkę D400 Basic.
W niej możemy wybrać też konkretnie, jaki komputer chcemy emulować i po jej uruchomieniu wejdziemy do czystego Basica. Co jeszcze powinniście o tej konsoli wiedzieć? Podobnie jak DA500 posiada system save'ów, do 4 save'ów na daną grę, w przeciwieństwie do niej ma jeszcze system przewijania gry o kilkadziesiąt sekund wstecz, co też pomaga przy lekkim oszukiwaniu, ale tak szczerze, to o tym w sumie możecie już poczytać także w tej pełnej instrukcji obsługi, o której znowu wspominam. A jeszcze jedna rzecz, która zupełnie w tej konsoli nie działa. Wbudowany w nią emulator doskonale radzi sobie z wszelakimi komputerami Atari, ale na pudełku znajduje się informacja, że Atari 400 Mini jest kompatybilny także z konsolą Atari 5200. Niestety to zupełnie nie działa. Znaczy działa, ale nie działa. Po pierwsze, gdy w przypadku komputerów rozpoznawane są praktycznie wszystkie formaty, kasety CAS, dyskietki ATR, ATX, XFD, DCM, programy COM, XEX, kartridże CRT, ROM, BIN. Przy okazji przetestowałem kilkadziesiąt typów kartridży zestawem, jaki używałem do testowania akcesoriów do prawdziwych Atari i może nie poszły jakieś 3 egzotyczne składanki. To w przypadku Atari 5200 działają tylko pliki BIN, a popularne pliki A52 nie są rozpoznawane. Po drugie, i tak rozpoznane pliki często się nie włączają, a jak się włączają, to się często zawieszają i wyłączają. Po trzecie, jak już w końcu zadziałają, to i tak nie działają, bo nie da się w nich skonfigurować sterowania. Coś tu jest nie tak z mapowaniem analogów i kierunków z padów USB na wirtualny analogowy pad z Atari 5200. Ta cała funkcja musi iść do całkowitej poprawki. Ale znając Retro Games, to tylko kwestia czasu. Przechodząc do ceny. Atari 400 kosztuje w tym momencie około 520 zł. Jak to wygląda na tle innych produktów Retro Games? DA500 chodzi po 450 zł, a DC64 Mini po 200. Innymi słowy, tanio nie jest. Chyba że weźmiemy pod uwagę, że na tym sprzęcie w przeciwieństwie do innych znajdziemy oficjalne logo produktu Atari, a każdy wie, że za markę się płaci. Tutaj chciałbym bardzo podziękować Wam, widzom, za ufundowanie nam tej konsolki. Słusznie założyłem, że kolejny raz dystrybutor PlayOn nam takiej nie użyczy do recenzji. Cieszę się, że mogę na Was za to liczyć w takich sytuacjach. Jak więc oceniam ten produkt? Dla osób zbierających miniaturki to nie lada gratka. Jak zwykle mamy tu do czynienia z estetycznym arcydziełem. Dla osób, które chcą sobie przypomnieć lata młodości, to może być dobry wybór, jeśli ogarną sobie ściągnięcie dodatkowych gier i ich przegranie na USB. Dla osób, które chcą sprezentować komuś dozę retro grania, podobnie. Powinni do tego przygotować im też składankę dodatkowych gier. Innymi słowy chcę powiedzieć, że sprzęt jest nawet spoko, soft jest nawet spoko, tylko gry takie sobie. Chyba. Zapraszam do wsparcia naszego kanału na Patronite i na YouTubie. Zajrzyjcie sobie do recenzji DA500 i Atari 2600+, jeśli je przegapiliście. Pozdrawiam, Borg Retrogralnia.